Witam Was bardzo serdecznie. Kolejna yerba czy herba, kolejna porcja Waszych pytań i naszych odpowiedzi. Nie przedłużając, zaczynamy. Jak długo suszysz brodę? Jak widzicie, moja broda jest dość krótka teraz. Jeśli się przyjrzycie, to zobaczycie jeszcze kilka poparzeń. Ja ogólnie, pewnie wiecie, zajmuję się fire show również poza herbatą, to w sumie nawet dłużej niż herbatą. No i jak to w każdej pracy zdarzają się wypadki. Ostatnio w weekend spaliłem sobie sporo włosów, brody, doznałem poparzeń nosa, uszu, dużej części twarzy, ale sekrety fire showowców. W ciągu 4 dni prawie już zupełnie się zagoiłem, a poważne były to poparzenia, takie, przynajmniej tak wyglądało z początku. Krótko mówiąc, brody teraz już praktycznie nie ma sensu suszyć, ale ja suszę ogniem. Nie, tak naprawdę to wiecie co, no nie była jeszcze aż taka długa, żeby wymagała jakiegoś szczególnego suszenia. No, miałem różnego rodzaju kosmetyki, jakieś zabiegi, chodziłem do salonu, ale nie, no suszyłem ją krótko, nie używałem do tego suszarki, najczęściej wystarczyło porządnie wytrzeć ręcznikiem, także fajne pytanie. Nie suszyłem długo, a teraz będę suszył jeszcze krócej. Witam, mam pytanie, ponieważ ostatnio zastanawiałem się, czy mleko ma jakieś zdrowotne profity w połączeniu z herbatą, a jak tak, to jakie? Czy może warto by spróbować połączyć to z matę ze względów zdrowotnych, czy raczej przez Anglików jest to używane jako słodziwo? Długie zdanie. Słodziwo, mleko jako słodziwo w herbacie. Nie wiem, chodzi o laktozę, cukier zawarty w mleku. Nie wiem, czy to słodzi. W każdym razie nie przyszło mi do głowy słodzić herbaty mlekiem. Tak czy inaczej, właściwości mleka w herbacie są takie jak właściwości mleka bez herbaty. Czyli generalnie warto sobie sprawdzić, co zawiera mleko. Jest odżywcze, bo ma tłuszczyk, ma białko, ma wapń, chociaż z tym tam się różnie kłócą, na ile się to przyswaja, wchłania i tak dalej. Nie, słuchajcie, yerba mate z mlekiem jest taka jak mleko i yerba mate osobno, tak samo herbata. Tutaj nie powstają jakieś dodatkowe, nowe substancje. Jeśli chodzi o yerba mate z mlekiem, to nie jest taki nowy pomysł, bo mate de leche to jest popularny napój, przy czym mnie nie do końca smakuje z zieloną. Ja bardziej lubię spaloną, z jakąś barbacoa czy z tosztadą nawet. Im ciemniejsza, tym bardziej mi do mleka pasuje. Próbujcie, można zalać po prostu mlekiem, można dodać mleka do naparu, jak do kawy się dodaje. Moja tykwa zaczęła się robić zielono-szara w środku, ale od góry na dole jest dalej biała. Używam jej niedługo, jakieś 1,5 tygodnia. Przez ten tydzień praktycznie codziennie w tykwie była yerba zalana przez cały dzień wodą. Czy kalebasa zapleśniała? Czy to normalne? Kiedyś wspomniałeś o zazielenieniu tykwy. Tak, właśnie o tym mówiłem. Nie, ona nie spleśniała. Znaczy, może i spleśniała, ale pleśń powinniśmy umieć odróżnić. Polecam na przykład sobie w internecie zobaczyć różne zdjęcia pleśni. Ona zwykle nie jest po prostu zmianą koloru, tylko jest to, no wiecie, kolonia grzyba, pleśni, więc jeżeli jest pleśń, to spleśniała. Jeżeli nie ma, a tylko się zrobiła szaro-zielona, to jest to cecha zupełnie normalna i tak będzie. I ona docelowo cała się taka zrobi, ale jest to taki etap przejściowy. To Was bardzo często niepokoi. Ja myślę, że powinniśmy chyba zrobić jakieś takie zdjęcia jakichś różnych etapów kalebas, tylko ja nie mam tylu kalebas. Nie wiem, spróbujemy, pokombinujemy. Może wysyłajcie jakieś zdjęcia kalebas i zróbmy jakąś wspólną bazę różnych etap zazielenienia się kalebas. Może się przyda, bo naprawdę często się martwicie o to. Czy posiadacie informację, w jaki sposób herbata bezkofeinowa, którą sprzedajecie, została pozbawiona kofeiny? Oczywiście, że posiadamy takie informacje, ponieważ staramy się być rzetelni, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze własne produkty. Ta herbata została pozbawiona kofeiny wskutek potraktowania dwutlenkiem węgla w nadkrytycznym stanie. Jest to naszym zdaniem taka najfajniejsza i najlepsza metoda usuwania kofeiny, ponieważ są inne metody, gdzie traktuje się konkretnymi chemikaliami już herbatę, co może nieco wpływać na jej smak. Tymczasem dwutlenek węgla, no sami wiecie, zupełnie bezsmakowy. Myślę, że jest to fajna metoda, choć nie jest to ta najtańsza metoda, więc często takie herbaty czy kawy, które za pomocą dwutlenku węgla mają usuniętą kofeinę, są ciutkę droższe, ale no, warto o to pytać, warto nawet sobie porównać różne metody, jeśli chodzi o smak. Ta nam smakuje najbardziej, jesteśmy jej pewni. Czy jak zagotuję wodę od razu do 70-80 stopni Celsjusza, na przykład czajnikiem elektrycznym z regulacją temperatury, czy wpłynie to na parzenie herbaty zielonej? Lepiej jest ją zagotować i ostudzić, czy to nie ma znaczenia? Dodam, że wodę filtruję dzbankiem z filtrem. Pozdrawiam.
No tak, oczywiście, że ma to znaczenie. Zresztą w Azji bardziej się ceni wodę dogrzaną niż przegotowaną. My przegotowujemy, bo no nie jesteśmy pewni naszej wody w kranie. Czy filtrowanie dezynfekuje? Zastanówmy się, bo mnie w takiej kranówce najbardziej denerwuje chlor, ale wiadomo, nie przegotowujemy wody z powodu chloru czy kamienia, tylko żeby ją zdezynfekować. Ja kranówkę wolałbym przegotować. Za to bardzo często używam właśnie wody filtrowanej albo butelkowej, mineralnej, właśnie do tego, żeby dogrzać, a nie przegrzać. Jest wtedy więcej powietrza w tej wodzie, jest ona fajniejsza do parzenia, zwłaszcza herbaty zielonej. Polecam, spróbujcie. Różnica może nie jest jakaś taka wyczuwalna gołym okiem, ale dla mnie to po pierwsze jest wygodniejsze, szybsze, praktyczniejsze, no i mam wrażenie, że jednak trochę lepiej to smakuje. Rafale, podczas posiłku wyrazisty aromat yerba mate często wpływa na smak tego, co akurat jem. Większość potraw czy słodyczy przestaje wtedy być smaczna. Słyszałem, że mieszkańcy Ameryki Południowej jadają do yerby ciastka Don Satur. Próbowałeś ich? Co o nich sądzisz? Co ty lubisz przekąsić do yerby? Ja ogólnie to nie popijam posiłków. No yerbę często przysłowiowo do śniadania się pija, ale to nie jest tak, że jajecznica yerba, wiecie, po prostu zjadam i potem sobie wypijam, albo na przykład przed śniadaniem wypijam. Tak czy inaczej, czy to zmienia smak? No pewnie, no bo yerba ma wyraźny smak, więc dominuje w ustach, albo miesza się z tym, co jemy. Ciasteczka Don Satur, no nie wiem, tak sobie je oglądałem w internecie, wyglądają jak zwykłe krakersy, takie, wiecie, no możemy polskiej produkcji krakersy kupić i spróbować do yerby. Paring ogólnie jest bardzo modny i bardzo fajny. Ja polecam, jeżeli znajdziemy jakieś ciekawe połączenie yerba mate z jakąś przekąską, to jest to super temat. Ja jestem na to bardzo otwarty. Jeżeli miałbym coś przekąszać do yerba mate, wolę rzeczy raczej niesłodkie. Solone orzeszki, wiecie, coś słonego. Krakersiki myślę, że byłyby idealne, ale nie próbowałem. Więc zielone światło, piszcie, co jecie do yerby. Sam jestem ciekaw, bo może mnie coś ciekawego omija, bo zwykle nie zagryzam niczym yerby. Czy można zalewać yerbę sokiem, na przykład pomarańczowym? Chodzi mi o to, że na przykład liści herbaty nie powinno się mieszać z cytryną, sokiem cytrynowym. Czy w przypadku yerby też istnieje tego typu przeciwwskazania? No tak, bo tu znów chodzi o ten cytrynian glinu. To jest tak, że wiecie, to ogólnie nie jest tak, że się wypije herbatę z cytryną i się dostaje Alzheimera od razu. Tutaj były badania, które wykazały, że ta substancja powstaje. Były badania, które wykazały, że ona temu sprzyja, ale ilości są nieznaczne. To można pić śmiało herbatę z cytryną, nawet z tymi fusami. Można to robić latami i nie zachorować. Po prostu w dzisiejszych czasach pojawia się bardzo dużo badań na każdy temat, każde czegoś dowodzą. Nie bójmy się. Nie badał nikt tego w yerba mate, ale jeżeli na przykład yerba mate zawiera glin, to myślę, że proces powinien być taki sam jak w herbacie. Ja się tym jednak nie przejmuję, a jeśli chodzi o sok w yerba mate, to jest również nie nowy pomysł. Nazywa się to mate de russo, jest po prostu yerba na zimno, zalana zimnym sokiem owocowym. Bardzo pyszne, bardzo fajne i ja polecam, paszmy śmiało. No i czekajmy, aż ktoś przebada, czy powstaje cytrynian glinu w yerba mate z cytryną. Tak czy inaczej, nawet jeśli powstaje, to ja bym tam nie panikował. Powinno się wymieniać bombiję na nową co jakiś czas? No wiecie, bombija to jest sztuciec, więc nie wiem, wymieniacie łyżki na nowe? No myślę, że tak, co jakiś czas. Szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy wymieniłem ostatnio łyżkę, a to się jakoś tak dzieje z automatu. W sumie ciekawa myśl. Nie wiem, kiedy wymieniałem łyżkę. Bombiję wymieniam, kiedy się popsuje, bo zauważyłem, że one się, no przez to, że to jest bardziej złożone urządzenie niż łyżka, to łatwiej się psuje niż łyżka siłą rzeczy. Co się dzieje u mnie w bombii, zależy od modelu, ale najczęściej rozwala się po prostu ta filtrująca głowica. A jeśli jest to bombija składana, no to ten gwint się wyrabia, robią się gdzieś szpary, zaczyna przepuszczać, no jest na śmietnik. Jeżeli jest to z kolei taka typowa łyżka, to zauważyłem, że one zaczynają spadać. Gdzieś to zgrzanie puszcza w pewnym momencie i to odpada. Jeśli się wetknie za głęboko, trudno się pije, jeśli się da za płytko, no to się wyciąga z matero samą rurkę, a ta głowica zostaje na dole, to jest to sygnał, żeby wymienić. Ale tak, jeżeli dbamy o nią, trzymamy ją w czystości, to nie wiem, czy jest powód wymieniać, jeżeli się nie zepsuje tak po prostu mechanicznie.
Witam, czy pił Pan herbatę po arabsku beduińsku? Pracuję w Niemczech z Marokańczykami, oni gotują herbatę w czajniku od samego początku do zagotowania, słodzą i napowietrzają. Co Pan sądzi na ten temat? Tak, ogólnie ten bliskowschodni sposób przygotowywania herbaty polega na tym, że robi się ją bardzo esencjonalną. Robi się bardzo intensywny napar, bardzo mocno słodzi. Jest to często herbata właśnie czarna, po to, żeby była jeszcze wyrazistsza. Co ja o tym sądzę? Ja bardzo lubię, tylko nigdy mi się nie chce, szczerze mówiąc. Ich herbaty produkowane na tamten rynek ogólnie są już same w sobie robione takie, żeby parzyły się mocno, więc ja robię zwykłe napary, ale najlepiej będzie pytać po prostu właśnie osoby, które na co dzień to robią, czyli wspomnianych Beduinów, Marokańczyków, Arabów. Oni więcej o tym powiedzą, jak to zrobić i dlaczego tak to robią, dlaczego to napowietrzają, jaka jest różnica, trzeba sprawdzać. Ja ogólnie jestem fanem tego typu parzenia i serdecznie polecam. A jak jest z jedzeniem herbat i na przykład yerba mate? Jak wygląda sprawa właściwości? Czy działanie yerby na przykład w ciasteczkach będzie podobne, czy jednak słabsze? Oczywiście pomijam teraz ilość suszu. Herbata czarna lub zielona będzie pobudzała, czy raczej uspokajała? Dzięki. Jedzenie liści to jest dość złożony temat. Generalnie zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, że w herbacie jest dużo więcej kofeiny niż w kawie. Oczywiście nie mówię o naparze, ponieważ w naparze kawy jest więcej niż w naparze herbaty, ale w liściach herbacianych jest więcej niż w ziarnach kawy. Dlatego przemysłową kofeinę produkuje się właśnie z herbaty. Jest to po prostu łatwiejsze, ale ta kofeina słabiej przechodzi do naparu niż w przypadku kawy. Stąd zjedzenie liści herbacianych powinno być bardziej pobudzające niż wypicie ich, gdyż no, zostaje po prostu w tych liściach więcej. Kwestia, jak je zjeść. Pewnie kojarzycie, ostatnio robiliśmy pizzę z herbatą, więc można w ten sposób, przy czym jest to już parzona herbata, część tej kofeiny już się przedostała do naparu. Można jeść tak jak w Birmie, gdzie się kisi, tylko szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak proces kiszenia wpływa na zawartość kofeiny, bo jest to kiszenie takie jak u nas kapusta, więc no nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo pobudzające. Poza tym tam używa się do tego raczej trochę bardziej dojrzałych liści. No i pozostaje matcha, czyli herbata mielona, taka, którą siłą rzeczy musimy zjeść, bo no nie sposób tego odcedzić i nie taka jest idea. Więc no matcha jednak jest najbardziej pobudzającą herbatą. Myślę więc, że zjadanie liści herbacianych, idąc tym tropem, będzie bardzo pobudzające. I jeżeli chcielibyśmy robić ciasteczka z herbatą albo z yerba mate, to rzeczywiście powinniśmy użyć matchy, która często jako dodatek kulinarny używana jest w ciastach, ciasteczkach, kremach i lodach. I tak samo spróbujcie, bo my próbowaliśmy zrobić z yerba mate, ale z chimarrão, czyli taką bardzo drobną yerbą brazylijską, która no, od matchy różni się przede wszystkim tym, że ma pełno badyli, bo wciąż są tam obecne. Jeżeli przesiejemy to przez siteczko, będziemy mieli no taką nie do końca matchę yerbową, ale coś, co na pewno można wymieszać z mąką i zrobić zielone yerbowe ciasteczka. Czy bardziej pobudza? No pamiętam, że mnie to pobudziło, ale no, nie robiąc badań laboratoryjnych, bardzo trudno jest to stwierdzić. No wyobraźcie sobie, wypijacie jedną rzecz, wypijacie drugą rzecz i macie stwierdzić, która Was bardziej pobudziła, gdzie ogólnie będą to dość zbliżone poziomy pobudzenia. Myślę, że kwestia zupełnie odczuć indywidualnych. Próbujcie i piszcie, bo nie sądzę, żeby ktoś robił jakieś badania naukowe, na ile bardziej pobudza ciasteczko z yerba mate niż napar yerba mate. Co najważniejsze dla mnie, to jest pyszne. Ciasteczka z yerbą są naprawdę smaczne, więc warto samemu wypiekać. Znacie jakiś fajny przepis na herbatę z chili? Jaką najdroższą herbatę piliście? Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Z chili herbata? Pewnie. Można dodać herbaty do herbaty chili, jak najbardziej. Można zrobić sobie, pamiętacie, u nas był odcinek o takich ziołowych herbatkach na przeziębienie i tam było m.in. chili, które świetnie działa na górne drogi oddechowe, jeśli macie katar. Co więcej, mam fajny przepis, może zrobimy o tym odcinek, będzie dość krótki, ale yerba mate, sos tabasco i miód. Nazwaliśmy to nawet yerba macheta. To jest bardzo fajne i powiem Wam, że no, chili komponuje się z yerbą. Mamy nawet taką smakową mieszankę ognistą, gdzie chili już jest w yerbie, więc szczerze mówiąc częściej widuję chili w yerba mate niż w herbacie, ale jak najbardziej temat fajny, poszukamy jakiegoś ciekawego przepisu. Na pewno dla zdrowia i na pewno dla yerby chili polecam. A co do najdroższej herbaty na świecie, no nam się zdarzyło pić herbatę białą produkowaną w Szkocji. To jest
jest rzadka herbata, bo miejsce nietypowe i jest droga, nie dlatego, że jest wysokiej jakości, no w sumie jest, ale przede wszystkim chodzi o to, że produkuje się jej bardzo mało. Jest to taka bardzo niszowa produkcja, wiecie, no ile można w Szkocji na niewielkiej plantacyjce, która notabene, jak się nie mylę, jest najbardziej wysuniętą na północ uprawą herbaty na świecie, no ile można wyprodukować tej herbaty? No siłą rzeczy bardzo droga. To piliśmy kiedyś w ambasadzie brytyjskiej, pozdrawiamy pana ambasadora, świetnie się bawiliśmy no i jest fajna, jest dobra, polecam. Jeśli będziecie mieli okazję spróbować szkockiej herbaty białej, to akurat była, to warto. Ma taki przyjemny, lekko maślany, ciasteczkowy smak, trochę przypomina Pajmutana. Dla mnie super. Czajnikowy pomóż lub ktoś, kto zna odpowiedź. Piłem raz herbatę Dark Tea z herbaciarni i do dziś zastanawiam się, co to mogło być. Jej dominującą cechą był aromat jakby zleżanych liści jesiennych. Pozytywna cecha. Miała dużo cech wysoko fermentowanego oolonga i czarnej herbaty oraz trochę puera. Co to mogło być? Ano puer. To był raczej po prostu puer, ponieważ nomenklatura jest u nas ciągle dość zawiła. Jest problem, ponieważ my mówimy czarna herbata na co zwykliśmy mówić czarna herbata, ale Chińczycy nazywają to herbatą czerwoną, podczas gdy to, co my nazywamy herbatą czerwoną, oni nazywają herbatą czarną. Do tego pojawiły się herbaty czarne, nazywane przez Brytyjczyków herbatami czarnymi w miejscach, gdzie oni zaczęli je uprawiać i produkować. Stąd herbata czarna, na przykład z Yunanu, chińska, jest zupełnie czymś innym niż herbata z Kenii czarna, ale jest obrabiana w ten sam sposób, przy czym trudno nazwać kenijską herbatę czerwoną, podczas gdy junańską czarną łatwo nazwać czerwoną. No i każdy na swój sposób próbuje to jakoś ogarnąć, że tak powiem. A są osoby w Polsce i jest to praktykowane, które mają taki sposób nazywania herbat, że herbaty czarne chińskie nazywają czerwonymi, herbaty czarne niechińskie nazywają czarnymi, herbaty czerwone chińskie nazywają ciemnymi, czyli właśnie dark tea. Stąd potrzebny był jakby w Polsce nowy kolor, ponieważ nie mogliśmy puera nazwać czarną herbatą, bo nazywaliśmy herbaty czarne niechińskie czarnym kolorem. Stąd powstał ciemny dark tea. No i to jest nawet dosłowniejsze, jeśli chodzi o tłumaczenie. Tak czy inaczej, to był prawdopodobnie puer. A jaki, to no już trzeba by dokładnie sprawdzić, ale no, stąd mógł przypominać bardziej oolonga, bardziej czarną. Różnie to z tymi puerami bywa, ale no, najprawdopodobniej chodzi o puera, chociaż warto się dowiedzieć właśnie w tej herbaciarni, gdzie to było. Terere i herbata parzona jako cold brew dały się robić na wodzie gazowanej. Próbowaliście? Pozdrawiam całą ekipę czajnikowy.pl, a książka pana Rafała już zamówiona. Dziękuję. Pozdrawiamy również na wodzie gazowanej cold brew. No słuchajcie, to jest kwestia, jak robimy cold brew, ponieważ cold brew, czyli zaparzenie zimną wodą, czyli po prostu zalanie suszu herbacianego zimną wodą i wstawienie najczęściej do lodówki na noc, wiązałoby się z tym, że ta gazowana woda trochę by się wygazowała w tym czasie, więc nie wiem, czy to robi jakąkolwiek różnicę. Za to, jeżeli mielibyśmy zrobić to na yerbie, która zdecydowanie szybciej puszcza, że tak powiem, szybciej się naparza, to próbowaliśmy, ale jest to dziwne. Jeżeli macie możliwość, macie jakiś taki syfon, czy coś, czym można zagazować, to ja polecam gotową herbatę mrożoną, już przygotowaną, poddać gazowaniu. To jest dużo fajniejsze niż parzyć to wodą gazowaną, ale próbujcie, bo a nuż będzie wam to smakowało. Nam to jakoś nie podeszło szczególnie, ale kwestia zupełnie gustu. Zresztą ja na co dzień nie pijam gazowanej wody, więc może jestem trochę uprzedzony. Jeśli lubicie gazowane napoje, jest temat. To tyle pytań na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Czekamy na więcej pytań. Zapowiadamy, że kolejna yerba czy herba będzie yerba czy kawo herba, bo będzie z Adamem Laską, ponieważ pojawiają się już pytania dotyczące kawy pod filmami z jego udziałem. Pytajcie więcej, jest okazja i na pewno odpowiemy, znaczy Adam odpowie, a my będziemy zbierać dalsze pytania yerbowo-herbaciane. Zapraszamy również na vloga, którego zaczął Patryk realizować. Piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Do zobaczenia w takim razie na czajnikowy.pl. Trzymajcie się. Czajnikowy.pl